Problem Pegasusa podniósł w swoich wypowiedziach pan Roman Giertych i on wywołał ten temat w debacie publicznej w Polsce. Tak się zastanawiam, jaki jest tego powód. Może dlatego, że chodzi o konia, który ma skrzydła i lata. To był Pegasus Tuska. To był Pegasus Tuska. Został między innymi zakupiony z Funduszu Sprawiedliwości, w czym miałem swój udział. Grać! 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 Hej! Hej! Stop. The Poles have got an awfully jolly national anthem. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy, dzisiaj będzie o byłym ministrze Miękiszonie Zero. Ale zanim przejdę do konkretów, oczywiście chcę podziękować, bo znowu otrzymałem datek, że tak powiem. Naprawdę jesteście cholernie hojni. I tutaj Elżbieta Esz, bardzo Ci dziękuję, rzecz jasna, za tak hojny datek. Naprawdę nie wiem, jak mam Wam za to dziękować. Chcę powiedzieć, że te pieniążki nie tylko idą na kawę, ale idą na kawę, przyznaję się, bo wiecie, jestem strasznym kawoszem i kawy bardzo dużo piję. Ale inwestuję w programy, staram się rozwijać, modernizować kanał, jakieś tam subskrypcje związane z tym wykupywać. Także te pieniążki głównie przeznaczam właśnie na rozwój kanału. Może tak na co dzień tego nie widać, ale naprawdę bardzo dużo inwestuję właśnie w rozwój tego kanału. Także jeszcze raz wielkie, przeogromne dzięki Wam wszystkim. A za ostatnią wpłatę Tobie, Elżbieta, bardzo dziękuję. Moi drodzy, tak powiedziałem dzisiaj o ministrze, dzisiaj o ministrze Zero. Ale będzie trochę nietypowo, bo wiecie, że lubię się zagłębić w temat i w miarę swoich możliwości, skromnych możliwości, rozebrać to na czynniki pierwsze. Nie opieram się tylko i wyłącznie na jednych czy drugich mediach, bo to by nie miało żadnego sensu. Żeby wyłuskać coś z danej sprawy, trzeba przekopać przysłowiowe pół internetu i zagłębić się w najgłębsze otchłanie każdego medium, że tak powiem. I teraz tak, może zacznę w ten sposób. Polska miała służyć partiom Ziobry i Kaczyńskiego za ich rządów. Taki mieli plan. A spółki Skarbu Państwa miały być ich bankomatami. Dzisiaj praktycznie każdy trzeźwo myślący Polak zauważył, że przez 8 lat Polską rządzili po prostu zwykli złodzieje i cwaniaczki. I też chyba nie ma żadnej wątpliwości, że po tych 8 latach ich rządów nie było w Polsce instytucji państwowej czy spółki Skarbu Państwa, której by w okresie rządów Kaczyńskiego i Ziobry po prostu nie okradziono. Ja już nie mówię o zwykłych Polakach. Dla mnie, i to niejednokrotnie powtarzałem nawet za rządów, jeszcze jak rządzili pisowcy, że dla mnie PiS i ta Solidarna Rosja, Polska, jak je zwał, tak zwał, nieważne, powiem Wam, że przez te 8 lat po prostu rządziła Polską zorganizowana grupa przestępcza, po prostu zwykli złodzieje.
Ja nie wiem, być może wy wiecie, jeśli wiecie, proszę powiedzcie, napiszcie w komentarzach, bo według mnie nie ma, i tu po słowo klucz, cywilizowanego kraju świata, w którym minister sprawiedliwości i prokurator generalny był jednocześnie oficerem generalnym, przestępcą, gwałcicielem konstytucyjnego systemu prawnego, który nie tylko ukrywał, ale i organizował czyny zabronione. No ale oczywiście ścigał i prześladował uczciwych ludzi, prokuratorów, sędziów. Ja już nie wspomnę o lekarzu, gdzie zrobił z tego swoją prywatną vendetę na koszt podatnika i użył cały aparat państwowy, żeby zniszczyć lekarza. Przez Ziobrę, jak wszyscy wiemy, polska transplantologia po prostu spadła na dno. Właśnie przez taką prywatną vendetę tego zawistnego tchórza. A jeśli chodzi o tego Pegasusa. W sprawie Pegasusa chodzi między innymi, bo wątek jest o wiele szerszy, ale między innymi o podsłuchiwanie przez ówczesną pisowską władzę szefa kampanii największej partii opozycyjnej, szefa kampanii wyborczej, co już jest, delikatnie rzecz ujmując, karygodne. Chodzi tutaj o Krzysztofa Brejzę. Potem te informacje były oczywiście wykorzystywane przez propagandę rządową w TVPiS. To przykład takiego całkowitego bezprawia, które uderzyło w sedno polskiej demokracji. A osoby odpowiedzialne za ten proceder, oczywiście z Ziobrą na czele, powinni odpowiadać karnie i ja to też już nieraz powtarzałem, że obecna władza zbyt delikatnie się z tymi przestępcami obchodzi. I jeśli chodzi o tego Pegasusa, to powiem wam, że skala nadużyć może być znacznie większa, niż jesteśmy w stanie sobie to wyobrazić. Poza tym narzędzie mogło być stosowane to narzędzie miało być stosowane przeciwko terrorystom, a zostało użyte wobec opozycji i wszystkich ludzi, którym nie było na rękę partii. I tutaj postawmy sprawę jasno, to jest jeden z największych skandali w III RP. A cała reszta, co teraz jest, to jest po prostu marny spektakl. Oni tego Pegasusa używali nawet przeciwko polskim żołnierzom, a raczej żołnierkom, które ośmieliły się poskarżyć na to, że były w wojsku molestowane przez innych oficerów, pewnie z nadania PiS. Więc wykorzystano Pegasusa przeciwko kobietom, które służą w polskiej armii, ale to jest kropla w morzu. Spraw jest dużo więcej. Takich spraw jest dużo więcej. Dla mnie najbardziej bulwersującym przykładem użycia Pegasusa była sprawa dwóch żołnierek. Porucznik Jan Jałoszko i kapral Karoliny Marchlewskiej. Co one zrobiły? One złożyły zawiadomienie, że doszło do nadużycia stosunku służbowego i mobbingu, molestowania o charakterze seksualnym wobec nich. Co się stało? Okazało się, że wszczęto postępowanie, ale w ramach którego te dwie żołnierki miały telefony inwigilowane systemem Pegasus. To jest aż nieprawdopodobne. Czy nie wstyd, panie ministrze? Jakie to powinno panu senatorowi popełniły te, za to, jakie przestępstwo popełniły, jeżeli mogę dokończyć zdanie, jakie przestępstwo popełniły te dziewczyny, że były inwigilowane Pegasusem? Okazuje się, że tym przestępstwem było to, że zgłosiły, że ich przełożeni dopuścili się wobec nich
molestowania seksualnego. Wstyd, że za rządów PiS-u Pegasus wykorzystywano wobec wszystkich tych, którzy byli niewygodni tej władzy, nawet jak zgłaszali tak bulwersujące przykłady. Przyznam, że dla mnie to jest chyba najsmutniejszy przykład użycia Pegasusa. Jak wy mówicie, jak mówił minister Ziobro, że walczyliście z agenturą wschodu, to system Pegasus kupiliście w takiej wersji, która uniemożliwiał podsłuchiwanie rosyjskich telefonów. Moi drodzy, no ale zanim doszło do tego zatrzymania i doprowadzenia Miękiszona przed komisję śledczą, no Ziobro, rzecz jasna, przyleciał samolotem do Polski i absolutnie przypadkowo, no spotkali się całkiem przypadkiem gdzieś między Polską a Brukselą w samolocie. Ziobro spotkał się z ekipą telewizji Republika. No bo telewizja Republika, moi drodzy, nadawała na bieżąco. No paski leciały na okrętę. I przepraszam tu za określenie, ale tą pisowską szczujnię w tym momencie kompletnie popierdoliło. Według ich narracji, nie wiem, Tusk popsuł samolot Ziobry. No, żeby Ziobro się nie stawił przed komisją. No, biedni ci wszyscy ludzie, którzy to oglądali i wierzą w te wszystkie banialuki. Powiem wam, że jak ja to słuchałem, to z jednej strony się śmiałem, ale z drugiej strony naprawdę szczerze współczułem widzom telewizji Republika. Bo oto, wyobraźcie sobie, bohater narodowy, patriota, katolik, wielki Polak przyjeżdża na polską ziemię w łapy swoich oprawców, tego złego rządu, schorowany, powycinane struny głosowe, przeszczepiony żołądek na płuco na dupę, żebro na głowę, no po prostu niemalże Frankenstein, ledwo mówi, ledwo chodzi, ale pojawił się na tej polskiej ziemi, która go tak sponiewierała. Oczywiście telewizja Republika to relacjonowała, a Tusk ze swoimi kolesiami z Unii Europejskiej robili wszystko, by ten torturowany, biedny Ziobro spóźnił się na komisję, bo on przecież to jest oczywiste, że on od początku chciał się przed tą komisją stawić, tylko po prostu nie mógł, bo nagle dostał raka i ciężko chorował i nie mógł po prostu. Ale teraz, gdy mógł, to Tusk robił wszystko, żeby Ziobro się nie stawił. No powiedzcie, że się nie nadaje na redaktora telewizji Republika. Ale wiecie co, no śmiechy śmiechami, ale posłuchajcie oryginału, bo nikt nie podrobi oryginału. Po prostu to troszeczkę nawet na większym poziomie się odbywa, dlatego że w tej chwili ruchem lotniczym nad Europą kieruje jeden ośrodek. Oczywiście są wieże, które są na poszczególnych lotniskach, natomiast o starcie i lądowaniu decyduje jeden tajemniczy ośrodek europejski, który po prostu zapewne nie chce, żeby Zbigniew Ziobro na czas przybył przed oblicze komisji, albo żeby komisja była przed jego oblicze. No dobrze, komisja... No ale mimo starań Tuska i tego tajemniczego ośrodka Ziobro bezpiecznie wylądował i oddał się w ręce swoich oprawców. Ale tak śmiechy, chichy, ale przypomnijmy, Ziobro niczym oficer, który porzuca pole bitwy. Na tej komisji unika odpowiedzi na pytania o systemową inwigilację, bo przecież podsłuchiwano nie tylko polityków opozycji, ale i dziennikarzy, adwokatów, prokuratorów, wszystkich, oni się podsłuchiwali nawzajem, na przykład Suskiego. Wszystkich, którzy ośmielili się krytykować władzę.
Ten Pegasus służył im właśnie do kontroli, żeby wiedzieć, co o partii się mówi, kto źle mówi, lub niszczyć człowieka, który dla partii był niewygodny. Do tego służył im ten Pegasus. Pegasus stał się narzędziem kontroli wyborów w 19 roku. To była operacja godna takich najciemniejszych kart historii. Tak jak już to powiedziałem, to była zbrodnia na demokracji. A za każdą zbrodnię musi być po prostu kara. No ale jak wspomniałem wcześniej, Ziobro wylądował, policja po niego przyszła, bo dostała takie polecenie sądu. No ale tak, nie mylicie się, Ziobro zaczął straszyć policję, grozić policji. Można powiedzieć, że w jakiś stopniu ich szantażować, że będą potem mieli konsekwencje i tak dalej. Zresztą na samej komisji dokładnie robił to samo. Próbował zastraszać. Zresztą, co tu dużo mówić. Zobaczcie najpierw jedno, jak Ziobro, nie wiem, oskarża, zastrasza funkcjonariuszy, którzy przybyli tu wykonywać polecenie sądu. Od tego jest policja czy służby, żeby wykonywać polecenia sądu. To chyba jest normalne. No ja wiem, w pisowskim świecie to nie jest normalne. W normalnym świecie, cywilizowanym, to jest normalne. Niestety, mógł pan wyjść przodem. Ale przodem nie mogłem, Jest miejsce, proszę pana. Aspirant sztabowy Jędrzej Solecki z Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie, tutaj z funkcjonariuszem aspirantem Aleksandrem Barejko. Panie pośle, jestem tutaj po to, aby zrealizować... Nie możemy sobie potraktować ludzi, bo trzeba szanować... Chciałem panu wręczyć nakaz doprowadzenia. Tak jest. Wraz z postanowieniem. I czym zatrzymać pana i zaprowadzić pana do samochodu. Chciałem poinformować pana, że w tej sprawie Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie stwierdzające, że moje zatrzymanie jest nielegalne w świetle decyzji Sądu Powszechnego. W związku z tym musi pan brać pod uwagę również niestety odpowiedzialność. Panie pośle, realizuję postanowienie sądu. Rozumiem. Zapraszam pana, proszę o zejście. Sekundkę, tylko niech panowie zejdą, dobrze? Na samej komisji też była szopka w wykonaniu Ziobry, gdyż Ziobro stwierdził, że po chorobie nowotworu i ciężkiej operacji ma uszkodzoną strunę głosową i nie może mówić niż 3 godziny. No tak ma uszkodzoną, tak zaprogramowaną tą strunę głosową, że nie może mówić niż dłużej niż 3 godziny. I z tego wynikało, z tych jego wypowiedzi, że przez te 3 godziny to on będzie mówił, nie 3 godziny. Przez 2 godziny i 59 minut będzie pierdolił o Nowaku, Tusku, Giertychu, którym przez 8 lat nie postawił zarzutów i którzy normalnie przychodzili na wezwanie każdej komisji. Nie mieli raków, uszkodzonych strun głosowych, nie mieli przeszczepionych płuc, żołądków i tak dalej. Na każdej jednej komisji, tych, których teraz oskarża rzekomo Ziobro, stawiali się na wezwanie tych śmiesznych pisowskich władz. Ale oni teraz oskarżają. No, absurd goni absurd. No rzecz jasna, jego usłużny podnóżek Gosek, w pełnej formie. Nie wiem, czy tego posta Gostka widzieliście, Kolejny partyjny kolega Ziobry, oczywiście murem za Zbyszkiem. Zresztą cała ta plejada pisowców Solidarnej Polski odpaliła się jak na zawołanie, ale to nie powinno zaskakiwać. Mało tego, ten niezależny, jak go tak ładnie określić, niezależny Trybunał Święczkowski, chyba ten prezes Trybunału Konstytucyjnego, stwierdził, że wyrok sądu jest niezgodny
jak to po pisowsku, niezgodny z prawem, niezgodny z konstytucją, że Ziobrę kazali doprowadzić. I złożył doniesienie do prokuratury na sąd. No, powiem wam, nie mają władzy, ale dalej chcą wykorzystywać aparat państwowy do chronienia siebie nawzajem. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski broni Ziobry jak własnej twierdzy. Zawiadamia prokuraturę, bo sędzia odważyła się nakazać doprowadzenie byłego ministra przed komisję do spraw Pegasusa. Trybunał Konstytucyjny twierdzi, że decyzja sądu była bezprawna. Ale czy naprawdę chodzi o prawo? Czy o parasol ochronny nad politykiem PiS? W centrum nie stoi prawo, tylko koledzy w togach broniący Ziobry. Czy to jeszcze Trybunał Konstytucyjny? Czy już teatr obrony własnych ludzi? Tak czy inaczej, fakt stał się faktem. Miękiszon zatrzymany w PiS-ie i te jego przybudówce Solidarnej Rosji dostali białej gorączki, prawdziwej sraczki. Politycy PiS są po prostu wściekli po tym, jak Ziobro został zatrzymany na warszawskim lotnisku. Mimo takiej pozornej buty widać było ten strach u tych funkcjonariuszy Kaczyńskiego. Nowogrodzka normalne, że jest wściekła. Ziobro został w poniedziałek zatrzymany na warszawskim lotnisku Chopina, gdzie z samolotu wyprowadzili go funkcjonariusze CBŚ. Chodziło o doprowadzenie go przed komisję do spraw Pegasusa, której ten kolejny raz próbował uniknąć. Ziobro próbował robić dobrą minę do złej gry, nawet gdy powoływał się na orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, znaczy tej pozostałości po Trybunale Konstytucyjnym, ale nie przekonało to przybyłych na miejsce mundurowych. Ci wszyscy współpracownicy Ziobry, a cała plejada z Nowogrodzkiej udają jak mogą, że piłka jest po ich stronie. Cała sytuacja jest następstwem represji ze strony reżimu Donalda Tuska. Klasyk. To jest już taki klasyczny schemat, który stosuje się w sytuacji, gdy któryś z członków tego ugrupowania musi zmierzyć się z odpowiedzialnością za swoje przewinienia. I ta cała śmietanka posłów PiS i Solidarnej Polski, oczywiście nie próżnowała i robiła co mogła, by przekonać opinię publiczną, że to Ziobro tak naprawdę rozdaje karty w tej rozgrywce. Wiem tylko, że powiedział parę słów prawdy. Przyznał, że był inicjatorem zakupu Pegasusa. Nie, ale proszę pana, zakup Pegasusa to nie jest żadne przestępstwo, wręcz odwrotnie. Walka z Pegasusem to jest przestępstwo przeciwko polskiemu bezpieczeństwu. A fakt jest taki, że Ziobro sypał jak niczym diwa operowa, śpiewał i wkopywał swoich kolegów, którzy go bronili. Ale i tak bardzo chcieli się spotkać i znaczy te teksty pisowców teraz. Tak bardzo chcieli się spotkać i mają. Właśnie cała Polska dowiaduje się od Ziobry, że dzięki Pegasusowi został złapany Sławomir Nowak. Sławomir Nowak został złapany i wyrzucony z partii PO na długo przed Pegasusem. Ale to drobiazg. Sroka nie wytrzymuje i cały czas przerywa wypowiedzi, której nie wolno według prawa przerywać. Cwaniakował Jaki na portalach społecznościowych. Nie mogło oczywiście zabraknąć opinii Sasina, który do dziś uważa, że zmarnowane 70 milionów złotych na wybory kopertowe, które finalnie się nie odbyły, to w sumie nic złego. W końcu podatnik to pokryje. I ten Sasin udawał, że Ziobro w momencie przesłuchania obnażył wszystkie machlojki, zgadnijcie kogo? Rządu Tuska. Kolejne. Zbigniew Ziobro robi dzisiaj najlepszą kampanię informacyjną do
dotyczącą przekrętów Tuska. Precyzyjnie, merytorycznie, w oparciu o prawdę napisał Sasin. No, to pozostawię bez komentarza. Jest to oczywiste przestępstwo kryminalne, za które pani kiedyś będzie odpowiadać, pani poseł. To nie będą miłe chwile dla pani, ma pani jeszcze pewien dystans czasowy do tego zdarzenia, ale to nastąpi, zapewniam panią. Podobnie jak i państwa, pani koledzy. Nie, ja panią informuję, że państwo prawa musi doprowadzić... Panie pośle, proszę nie przekraczać pewnych granic. Może je kierować w stosunku... Proszę nie straszyć, ja panią grzecznie informuję. Nie uniknie pani tej odpowiedzialności. Nie każdy jest taki strachliwy jak pan. Nie uniknie pani tej odpowiedzialności, bo to nie chodzi o mnie, to nie chodzi o moją zemstę i odwet. W żadnym razie ja mogę wybaczyć nawet i z góry wybaczam, ale chodzi o szacunek dla polskich obywateli. I tutaj ja się tylko tak głośno zastanawiam, czy grożenie, zastraszanie funkcjonariusza publicznego, posła, czy to nie jest przypadkiem karalne? No ale wróćmy do tego Pegasusa. Podsłuch zamiast pomocy. No, to jest po prostu takie typowe dziedzictwo PiS-u, no a w szczególności Ziobry. Bo sprawa zakupu systemu Pegasus to jeden z takich najpoważniejszych testów dla polskiego państwa prawa. I tutaj odskoczę trochę od tematu. Ten mem, który tu widzicie, kojarzy mi się tutaj z pewnym moim sympatycznym kolegą, wiernym widzem od samego początku kanału. Ukłony dla ciebie, Jarku. Domyślasz się pewnie, dlaczego mi się to z tobą skojarzyło. Ale dobra, odbiegam od tematu. Powiem tak. Przez lata mówiło się o tym półgębkiem, mówię o Pegasusie. Sugerowano polityczne nadużycia, sugerowano przed zagrożeniem dla prywatności obywateli. Dziś już nikt trzeźwo myślący nie ma wątpliwości. Pod rządami Ziobry doszło do naruszenia prawa, a pieniądze przeznaczone na pomoc ofiarom przestępstw zostały wykorzystane na sfinansowanie nielegalnego oprogramowania szpiegowskiego. Pan na naradzie od jednego ze swoich zastępców, że służby rosyjskie wiedzą o tym, że polskie służby stosują Pegasusa i co pan zrobił z tą informacją? Nie, że służby rosyjskie uczestniczyły w ujawnieniu stosowania tego rodzaju narzędzia, aby je zdekonspirować, krótko mówiąc, i to nie dotyczyło tylko Polski, ale dotyczyło... No ale ja się skupiam na Polsce i będę przy tym konsekwentny. Powiedział pan, że właśnie, że też w Polsce. No i co pan zrobił z tą informacją? A co ja mogłem zrobić z tą informacją? Czy rozmawiał pan o niej z ministrem Kamińskim? Ale co ta rozmowa mogła wnieść, proszę mi powiedzieć? Czy rozmawiał pan o niej z szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego? Nie, nie rozmawiałem. Z szefem SKW? Jeszcze raz pana informuję, że nie rozmawiałem na temat z premierem, informacji. czy pan rozmawiał o tej informacji? Oczywiście mogło się zdarzyć, że wymieniliśmy poglądy, ale nie było żadnego narady specjalnej i tak dalej, w której brałbym udział i na ten temat rozmawiał. A co podległa panu prokuratura zrobiła z tą informacją? Informacją generalną, że rosyjskie służby manipulują, czy mają pewne wpływy. Nie, powiedział pan, że rosyjskie służby ujawniły, że polskie służby stosują Pegasus. Nie, że rosyjskie służby ujawniły, że wiele służb państw demokratycznych... Nie, skupiamy się na Polsce, ale ja panu, panie świadku, proszę nie manipulować to moją już wypowiedzią. ustaliliśmy. Ja nie powiedziałem, że polskie, że... Powiedział pan, powiedziałem, że bo ja się o to innymi, dopytywałem i pan powiedział. Powiedziałem, że między innymi, proszę nie przekręcać mojej wypowiedzi. Dotyczyło to generalnego... Ale mi chodzi, panie narzędzia. świadku, tylko o polskie służby, nie interesują mnie inne. Jeżeli pan powiedział, że między innymi dotyczyło to polskich służb, mnie interesują tylko polskie służby. Odpowiadam panu, że to dotyczyło nie tylko polskich służb i tak tą informację postrzegałem. Ale rozumiem też, że prokuratura nie może też działać odnośnie innych służb, natomiast odnośnie działania przeciwko polskim służbom, ujawnienia przez służby rosyjskie takich informacji, powinna była coś zrobić. Co zrobiła prokuratura w związku z tym? Ale rosyjskie służby ujawniły stosowanie narzędzia, jakim jest Pegasus. Taka była informacja. To jest bardzo poważna sprawa. Natomiast zgodzi się pan z tym, panie świadku?
że jest to ważna informacja. Że to jest bardzo poważna sprawa. I została wywołana w związku z tym histeria, która miała służyć temu, aby to narzędzie nie było używane między innymi wobec rosyjskich służb specjalnych. Tak, i w tej sprawie nie miałem nic do zrobienia. No w mojej ocenie należało powiadomić służby państwa, które odpowiadają za bezpieczeństwo państwa, bo jeżeli rosyjskie służby są w stanie ustalić, jakie systemy operacyjne stosują polskie służby, to jest bardzo ważna informacja, panie ministrze. Pośle, ale to były informacje medialne. Nie, o tym, że to są rosyjskie... Medialne nie, powiedział pan, że dowiedział się o tym na naradzie od jednego ze swoich zastępców. W oparciu o informacje, które oczywiście upływ czasu sprawia, że mogą mi się teraz zlewać pewne informacje, ale te same informacje czytałem w mediach, które wskazywały na tego rodzaju charakter ujawnienia tych informacji. I w rządzie nikt o tym nie dyskutował, że rosyjskie służby jakoby miały ustalić, że polskie służby stosują taki, a nie inny system kontroli operacyjnej? Rosyjskie służby doskonale również wiedzą, że my stosujemy szereg innych metod operacyjnych, w tym klasyczne I podsłuchy. nic z tym nie robicie? Jako rząd co nie mamy robiliście? robić? A my wiemy, że Rosjanie stosują tego rodzaju tak samo narzędzie. Co my mamy z tym robić? Mamy wiedzę, że takie narzędzia są stosowane. Trzeba przeprowadzać dochodzenie i ustalić, w jaki sposób mogły pozyskać tą wiedzę. Ale panie pośle, to jest wiedza notoryjna, że rosyjskie służby używają rozmaitych systemów związanych z inwigilacją i operacyjnym pozyskaniem danych. Panie pośle, nikt w Polsce nie wiedział o stosowaniu Pegasusa, dopóki nie doszło do przecieków, nie zaczęliście informować w telewizji publicznej o materiałach pozyskanych przez Pegasusa w stosunku do Krzysztofa Brejzy. Nikt w Polsce nie wiedział, że służby stosują Pegasusa wobec polskich obywateli. Nie wiedzieli o tym też sędziowie, którzy wydawali zgody na stosowanie kontroli operacyjnej, bo nikt też o tym ich nie informował. Proszę nie Także żartować. ta informacja pośle, o tym, że jakoby rosyjskie służby doprowadziły do ujawnienia tej informacji, powinna być nawet nie dzwonkiem, tylko wielkim dzwonem alarmowym w polskim rządzie, jak rosyjskie służby mogły to ustalić. Przecież to narzędzie stosowała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, stosowała policja, stosowało CBA. To jest bezpieczeństwo państwa. Jeżeli mieli państwo podejrzenie, że rosyjskie służby za tym stały, to powinniście państwo działać. Chyba że nie chodziło o rosyjskie służby, tylko powiedział pan nam to tutaj, abyśmy tego tematu nie drążyli. Panie pośle, rosyjskie służby mogą i zbierają niestety agresywnie informacje dotyczące funkcjonowania i działania służb specjalnych i organów ścigania wszystkich państw demokratycznych. W związku z tym fakt, że do takiej informacji dotrą i ujawnią je według własnej woli, widzimisię interesów, to jest ich decyzja. Nie jesteśmy w stanie pojechać do Moskwy i prowadzić tam śledztwa i łapać tych, którzy są sprawcami ujawnienia Ale w Polsce doszło do tego wycieku, panie ministrze. W Polsce trzeba było prowadzić postępowanie, żeby przeciwdziałać temu na przyszłość. Bo to oznacza, że są przecieki w polskich służbach i że służby rosyjskie mogą pozyskiwać inne informacje. O czym pan opowiada, że w Polsce doszło do przecieku? No pan doszło do generalnej informacji, że rosyjskie służby stoją za ujawnieniem rosyjskie służby miały wiedzieć, że w Polsce jest stosowany Pegasus? Używania narzędzi tego rodzaju jak Pegasus, między innymi przez kilka państw Unii Europejskiej, w tym Polskę. Natomiast ja nie widzę tutaj jakby tematu, który budzi pana taki niepokój, biorąc pod uwagę naszą reakcję, bo co my mogliśmy zrobić w związku z tym, że takie informacje wypłynęły gdzieś w mediach i rzekomo źródłem tej informacji były rosyjskie służby. Nie w mediach, tylko powiedział pan, że na naradzie od jednego ze swoich zastępców uzyskał pan tą informację. Dla mnie to jest bardzo poważna sprawa. Jestem zaskoczony, że nie przekazał pan tych informacji premierowi, ministrowi Kamińskiemu, szefowi ABW i szefowi SKW i nie zostało podjęte postępowanie w celu ujawnienia, dlatego że to zagraża bezpieczeństwu państwa i jestem tym naprawdę bardzo zaskoczony, ale biorąc pod uwagę, że to co dzisiaj przez cały dzień słyszałem, że o większości spraw pan nie pamięta, nie wie pan kto konkretnie co i kiedy powiedział i że nie podejmował pan żadnych decyzji, bo podejmowali to wiceministrowie, to być może to jest efektem. Dziękuję. Przypomnę tylko, że ten Pegasus zakupiony przez ziobrzystów, przez pisowców nie miał opcji podsłuchiwania rosyjskich telefonów, ale nasze polskie jak najbardziej. No co za przypadek, prawda?
I to, że w ogóle się nie zainteresowali tym, że służby rosyjskie się pierwsze dowiedziały od Polaków o tym, że używają Pegasusa. No, co za przypadek. Moi drodzy, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek powiedział we wtorek: wczoraj w Sejmie były minister Ziobro tłumaczył się, jak zakupował Pegasusa. Wiemy już na pewno, że zakupił go nielegalnie. To zdanie powinno wybrzmieć szczególnie mocno, bo w tym przypadku nie mówimy o interpelacjach, ale o faktach. Środki z Funduszu Sprawiedliwości, które miały wspierać osoby pokrzywdzone przestępstwem, zostały skierowane na cel całkowicie inny i, delikatnie rzecz ujmując, wątpliwy moralnie, ale moralność i PiS czy Solidarna Polska to też dwie odległe galaktyki. I tak mówiłem wcześniej, pisowcy z Ziobry zrobili twardziela, który rozgromił tą całą komisję, a tak naprawdę Ziobro na tej komisji wsypał swoich kumpli. Ziobro próbował przerzucić całą odpowiedzialność na tego swojego zastępcę Michała Wosia. No i Ziobro, moi drodzy, oświadczył, że decyzję podejmował Woś osobiście, choć, jak sam dodaje, no, znał jego kierunkową, jak to określił, wolę. Ta linia obrony Ziobry brzmi mało przekonująco. Każdy, kto zna realia finansowania ministerstwa, wie, że bez zgody szefa resortu żadna decyzja tej rangi nie mogła zostać pominięta Ziobry. Odpowiedzialność Ziobry więc jest oczywista, a próby zrzucenia winy na podwładnych przypominają raczej taką taktykę ucznia przyłapanego na ściąganiu niż zachowanie byłego ministra. Najgorsze są jednak nie same manipulacje finansowe, ale konsekwencje polityczne. I tutaj pod płaszczykiem ścigania przestępców de facto ścigano demokratyczną opozycję. No ale mogłeś być także i ty, każdy z nas być podmiotem tego oprogramowania. Twój telefon, twój samochód, twój telewizor, jak ma łączność oczywiście z internetem. No i takie były niestety realia. Zaproponowałem ministrowi Kamińskiemu, że jeżeli byłaby taka prawda oczywiście możliwość, to jest Fundusz Sprawiedliwości, który pozyskuje środki, które trafiają w formie, można powiedzieć, pewnego pokuty za grzechy, w cudzysłowie, od osób skazanych za przestępstwa i że ten fundusz mógłby być pomocny, te środki, dla zwalczania i przeciwdziałania przestępczości. Pan minister Kamiński miał jeszcze podjąć starania chyba u pana wówczas wicepremiera Morawieckiego, aby pozyskać z innych źródeł środki na zakup tego rodzaju systemów, ale jeżeli to się okaże nieskuteczne, czy oceni, że to jest niemożliwe, to wtedy wrócimy do tej rozmowy i wróciliśmy do tej rozmowy. Zadeklarowałem, że takie wsparcie możemy udzielić. Zwróciłem się też do pana ministra Wosia, aby rozpoczął pracę w tym kierunku, czy analizę, czy to jest możliwe i żeby zajął się tym tematem już od strony roboczej. I w największym skrócie można powiedzieć w ten sposób właśnie ta dobra decyzja o przekazaniu środków z funduszu wobec informacji, jaka do mnie dotarła, że nie ma innego źródła w tym momencie w finansach publicznych, które mogłyby sfinansować tego rodzaju zakup, została podjęta.
Pegasus był systemem, który mógł przeniknąć w życie prywatne każdego obywatela. Miał służyć w walce z mafią, ale w praktyce stał się narzędziem walki z przeciwnikami politycznymi. Ziobro, przesłuchiwany przez komisję śledczą, uciekł w takie górnolotne frazy. No, ująłbym rzecz w 2 słowach. Bezprawie, ale z drugiej strony jawność. Mówił, próbując zbudować wizerunek ofiary prześladowań, ale to jest też już klasyk u pisowców. Zresztą wam pod koniec pokażę, no teraz woź, którego Ziobro wsypał, też jest, wiecie, no prześladowany, jego rodzina, dzieci, no torturowane, mordowane przez reżim Tuska, ale to później. W słowach Ziobry pojawił się nawet zarzut bezprawia. No, to jest chyba ostatnia osoba, która może takie słowa wypowiadać wobec obecnej władzy, która rzekomo siłą doprowadziła go przed komisję. W ten sposób Ziobro usiłuje zasłonić fakt, że to on sam odpowiada za wprowadzenie w życie praktyk, które dziś bada parlament. Ten były na szczęście minister mówi też o szansie jawności i o tym, że należy rozliczać afery Sławomira Nowaka, Romana Giertycha czy sprawę Brejzów. To dobrze brzmiące hasła, ale brzmią one fałszywie w ustach polityka, który sam przez lata blokował jawność i czynił z prokuratury narzędzie dla własnej partii i w sumie dla siebie. Nie przed żadną, w sensie dobrowolnie się na to nie stawię, przed żadną komisję, w tej chwili jestem za granicą, w związku z rehabilitacją, którą przechodzę po powikłaniach związanych z rozległą operacją. Powiem wam, że to tak jakby, nie wiem, podpalacz nagle przekonywał, że najważniejsze jest gaszenie pożarów. W sumie za granicę mogły wypłynąć wrażliwe dane zebrane przez Pegasusa. I wcale bym się, powiem wam, nie zdziwił. Środki, które, tak jak już wam mówiłem, miały iść na osoby pokrzywdzone przestępstwem, poszły na zakup nielegalnego oprogramowania. Trudno o bardziej dobitne oskarżenie, bo jeśli rzeczywiście tak było, to mamy do czynienia nie tylko z nadużyciem prawa, ale także z potencjalnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa naszego kraju, co w przypadku pisowców też nie powinno być zaskoczeniem. Ziobro próbował ratować swój wizerunek, mówiąc, że te skandaliczne jest umorzenie sprawy Nowaka, czy brak działań wobec Giertycha. Czyli, jak to stare powiedzenie mówi, złodziej najgłośniej krzyczy łapać złodzieja, byle od siebie odwrócić uwagę. No ale tak czy inaczej, te argumenty nie zmieniają istoty problemu, niezależnie od tego, kto powinien odpowiadać za inne afery. Odpowiedzialność Ziobry za Pegasusa jest faktem. Ucieczka w retorykę, a inni też kradną, no nie zmywa, że tak powiem, winy. Dlatego wielu obywateli ta historia dla wielu obywateli ta historia ma jeszcze jeden wymiar. Uświadamia, jak łatwo politycy PiS traktowali instytucje państwa jako prywatne zaplecze. Fundusz Sprawiedliwości miał pomagać ofiarom przestępstw, podkreślam to specjalnie kilkakrotnie, ofiarom oszustw, rodzinom, które straciły dorobek życia. Tymczasem ich pieniądze poszły na system, który podsłuchiwał telefony opozycji i dziennikarzy. To jest taka moralna kompromitacja, której nie da się wytłumaczyć ani usprawiedliwić.
Zakup tego Pegasusa był nielegalny, a jego wykorzystanie nadużyciem władzy. Ziobro, zamiast szukać winnych wśród współpracowników czy oskarżać przeciwników, powinien wreszcie stanąć w prawdzie, wziąć na klatę to, co zrobił, no jak prawdziwy facet, a nie miękiszon. Pegasus to nie tylko afera finansowa, ale i symbol państwa, które pod rządami PiS przestało szanować prawa obywateli. I tak, no już prawie na koniec. Oczywiście musi być też wątek, no bo jakżeby było inaczej, musi być wątek prześladowań, tortur, tego złego Tuska i tej koalicji 13 grudnia, gdzie biedni patrioci są po prostu gnębieni, prześladowani, mordowani. Ale zanim do tego przejdę, chciałbym tak podsumować, co z tego przesłuchania wyszło, znaczy jak ja to odebrałem, może w ten sposób. A powiem wam tak, nie jest ważne, że się Ziobro stawił. No, a raczej go dowieźli po 2 latach starań. Ważne jest to, co wpadło do protokołu. Po pierwsze, przyznał inicjowanie przekazania środków Funduszy Sprawiedliwości na zakup tego urządzenia szpiegującego Pegasus. Po drugie, potwierdził użycie Pegasusa wobec Sławomira Nitrasa i jego małżonki. No i po trzecie, nie wykluczył też użycie Pegasusa wobec polityków własnego obozu. Po czwarte, brak jakiejkolwiek odpowiedzi na pytania o wycieki. Mówię tu o wyciekach materiałów do mediów, czyli do pisowskich szczujni. A zapis uniku odpowiedzi też jest oczywiście dowodem. No i piąte, ta linia obrony, że podjęli decyzję o użyciu środków z Funduszu Sprawiedliwości, no ale jak sam powiedział, decyzje operacyjne zapadały gdzie indziej, czyli gdzie? Na Nowogrodzkiej? To jest taka typowa próba rozmycia odpowiedzialności. No ale w protokole jest ujęte, kto uruchomił te pieniądze i na czyje polecenie, no za czyim pozwoleniem. I czy te wszystkie ustalenia wystarczą do podjęcia dalszych kroków prawnych? Tak czy inaczej, po tym wystąpieniu Ziobry komisja ma potwierdzenie i użycie i luki w wyjaśnieniach. To jest taki realny punkt zaczepienia, ale mało tego. Bo po tym wystąpieniu Ziobry były wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości Michał Woś został wezwany do prokuratury w celu zmiany opisu zarzuconego mu czynu. Przekazał rzecznik prokuratury krajowej. Prokuratura zarzuca Wosiowi przekroczenie uprawnień, niedopełnienie obowiązków w sprawie zakupu Pegasusa. Czyli krótko mówiąc, Ziobro załatwił Wosia na cacy. A tutaj macie zdjęcie, no to jest wyjątkowa chwila, tego nie zobaczycie z pewnością w prawicowych materiałach. To jest taka wyjątkowa chwila, w której Ziobro wpierdala Wosia w zakup Pegasusa. Także podejrzewam, Ziobro się wywinie, a Woś pójdzie siedzieć. Ale rzecz jasna, no Woś i pisowcy już się odpalili, już teraz troszeczkę Ziobro przeszedł na plan dalszy. Teraz jest Woś torturowany, prześladowany przez ten zły rząd Tuska, przez, nie wiem, oprawców. Zaatakowali prawdziwego patriotę, jego żonę i jego dzieci, wyobraźcie sobie. Zresztą posłuchajcie.
Odpowiedzą też za nękanie mojej rodziny, bo co o tym powiedzieć, drodzy Państwo. Ja już miałem kilka przesłuchań, to swoją drogą, kilka przeszukań w domu wtedy, kiedy kilkunastu funkcjonariuszy weszło do domu Zbigniewa Ziobro, do mojego domu też weszli, do mojej żony, męczyli moją żonę, moje dzieci. Drodzy Państwo, o 6 rano pojechali do moich rodziców, do mieszkania, w którym dawno temu byłem zamieszkały, zameldowany, który używałem. O 6 rano moją mamę z łóżka wyciągali. W sprawie tego, drodzy Państwo, że jako państwowiec, jako polski patriota podjąłem tą decyzję. Jeszcze raz powtórzę, jak mówię Państwu od 2 albo więcej lat, z dumą podjąłbym dokładnie taką samą decyzję dzisiaj, bo każdy polski patriota dokładnie taką decyzję by podjął, żeby państwo polskie przestało być głuche i ślepe na kryminalistów, żeby miało narzędzia do zwalczania bandziorów. No i już zmierzam do końca, moi drodzy, bo to się godzina zrobiła z tego materiału, ale chciałem to w jednym zamknąć, także nie chcę na razie do tego wracać. No oczywiście pisowcy, narracja o torturach, o prześladowaniach, o nieludzkim traktowaniu, nie wiem, zezwierzęceniu, zbydlęceniu, no cuda na kiju wymyślają, jak oni są bardzo prześladowani, jak oni bardzo są gnębieni, no i oczywiście torturowani. No to tak, chciałbym przypomnieć wszystkim tym oburzonym na te nieludzkie traktowanie biednego ministra Zero i tego biednego Wosia, ale głównie Zero, bo to jest tak schorowany ciężko człowiek. No, czego on nie miał przeszczepionego, czego nie miał wyciętego, to już najlepsi lekarze nie ogarniają, ale wszystkim tym litującym się nad stanem zdrowia Ziobry chciałbym przypomnieć, że to za czasów Ziobry człowieka na łóżku szpitalnym przytargali na salę sądową, bo musiała być pokazowa rozprawa. Jakby tego było mało, chcę przypomnieć, że z jego polecenia prokurator przesłuchiwał polecenia Ziobry. Prokurator przesłuchiwał kobietę w trakcie porodu. Lekarze powstrzymywali poród, żeby dać kobiecie odpocząć, bo był ciężki poród. Podczas tej przerwy między skurczami prokuratorzy Ziobry wparowali na salę porodową, żeby przesłuchać kobietę. To dla nich było ludzkie, to było humanitarne. Ale symulanta Ziobrę, żeby doprowadzić, znaczy grzecznie zaprosić do samochodu, bo oczywiście Ziobro sobie tam lata po Europie, już nie jest chory jak lata, ale jak jest jakaś rozprawa przeciwko niemu, to on nagle choruje, nagle ten rak wraca. I to jest niehumanitarne. Zresztą posłuchajcie słowa prawdziwego Jarosława Prezesa. On zna się na wszystkim, on wszystko wie najlepiej i to, co on powie, jest po prostu świętością. Zbigniew Ziobro jest człowiekiem ciężko chorym i jego wzywanie przed komisją śledczą jest po prostu takim barbarzyńskim aktem. Ja miałem okazję ostatnio dwukrotnie z nim rozmawiać i nie wydaje mi się, żeby to był w tej chwili człowiek, który jest w stanie przejść przez coś takiego jak przesłuchanie. Ja dziwię się w tym, że jak się na niego spojrzy, to widać, że jest to człowiek po bardzo ciężkich przejściach i nawet jeżeli troszkę się to poprawia, to bardzo daleko do tego, żeby można było go traktować jako człowieka zdrowego. No, mamy do czynienia z taką barbaryzacją, ale to już jest zjawisko od dłuższego czasu, no to po prostu jest, że tak powiem, związane z kulturowym przygotowaniem do władzy tej grupy, która dzisiaj rządzi. I kończąc, Woś, nie martw się. Jak sam powiedziałeś, i tutaj zacytuję twoje słowa, więzienie to nie sanatorium, skazani stracili przywileje. Także czujesz smak tego, co sam propagowałeś. I zakończę to dość mocnymi słowami. Dla mnie Ziobro to nie minister, a bandyta zorganizowanej i antypolskiej mafii przestępczej. To on wspólnie i w porozumieniu z Dudą, Kaczyńskim, Witek, Morawieckim dokonali zamachu na konstytucyjny system prawny w Polsce. Okradli Polskę, okradli Polaków, skłócili Polaków.
Z autorytetów zrobili przestępców, z bandytów, nieusuwalnych urzędników bezprawia. A wy nazywacie Ziobrę ministrem, to może od razu, nie wiem, katolickim Bogiem, jeśli wciąż na wolności i bez kajdanek. I tutaj piję do obecnie rządzących. I jeśli taki Ziobro, Woś, Matecki i cała ta klika złodziei nie pójdzie w końcu siedzieć, to pokazujecie, że jesteście rządzącymi państwem strachliwego i słabego. Niestety, ale to przykre słowa, ale tak to w moich oczach wygląda. Także moi drodzy, przepraszam, że dzisiaj tak długo, przepraszam, ale tak jak mówię, chciałem ten temat zamknąć w jednym materiale. Mam nadzieję, że choć odrobinę rozjaśniłem sprawę, no i nie jest Ziobro takim bohaterem, jakiego go malują. No ale jak zawsze piszcie swoje zdanie, komentujcie, czy się ze mną zgadzacie, czy się nie zgadzacie, może macie inne spostrzeżenia. Jak wiecie, bardzo lubię czytać wasze komentarze i bardzo chętnie je czytam. Także na dzisiaj to tyle. Elżbieta Esz, jeszcze raz wielkie, ogromne dzięki za postawienie tej dużej paki, wielkiej paki kawy. Wszystkim wam dziękuję, że wspólnie tworzymy ten kanał. Naprawdę jestem wam ogromnie za to wdzięczny. Także to tyle. Dzięki i co? Widzimy się przy następnym materiale. Do zobaczenia. Cześć. 45 000 za stronę internetową. Czy ta strona jest ze złota, pani poseł? Wobec ludzi, którzy zginęli Pani poseł, ja o niebie, pani o nie chlebie. rozmawiam z Pani poseł, TVN. ale bądźmy To jest poważni. kwestia Wydała pani etyki. 45 000 złotych. W jaki sposób pan wydał 300 000 na biuro widmo, którego de facto nie ma? Biuro w Opolu, panie pośle. Widzi pan, że rozmawiam? Przecież widzi pan, że rozmawiam. Ale pana telefon jest wyciszony. A co pan mnie będzie jeszcze kontrolował, że z małżonką rozmawiam? No tak bardzo często posłowie robią. Czy możemy potem porozmawiać, panie pośle? Pan wydał Przepraszam, pieniądze, czy pan powiedział, że nie mam 50 000? faktur? No pytam. Bo podam Pan pana nie do chce ich sądu. Czy pokazać. pan twierdzi, że nie ma faktur? Proszę jej pokazać. Kłamiecie i manipulujecie. Chciałem zapytać, na co te środki, które pan wydał na biuro poselskie, na co zostały wydane, panie pośle? Odpowiem na wszystkie pytania, jeżeli zaprosicie mnie do swojej telewizji, do programu Na Żywo, żeby...